Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. W dzisiejszym materiale do ręki wezmę piórko szafty, na które czaiłem się od dłuższego czasu. Jest to chyba jeden z niewielu systemów, których jeszcze nie miałem okazji zrecenzować. Ale na szczęście moje oczekiwanie się już zakończyło. W końcu udało mi się je dostać i teraz mogę podzielić się z Wami swoimi wrażeniami na ich temat. Przed nami Shot Flight Deck. Widzieliście, jak wygląda opakowanie z zewnątrz? Teraz pora zajrzeć do środka. A w środku, jak to zazwyczaj bywa w opakowaniach piórkoszaftów, mamy 3 systemy. Wyciągnę jeden z nich, aby można było się na nim skupić. Pierwsza rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, to wzmocnienie piórka na całej zewnętrznej jego ścianie. Na górze oraz na dole to wzmocnienie widać zdecydowanie mocniej, ale widzimy, że na środku ono również istnieje. Kolejnym elementem charakterystycznym jest czubek na samej górze. Czubek ten łączy wszystkie pogrubienia górnych ścianek piórka. Kolejną rzeczą, którą widzimy, jest ciekawe wgłębienie na środku. Tutaj mamy taki rowek. I jeżeli posłużę się rekwizytem, to przy kontakcie lotki z tym piórkoszaftem widzimy, że lotka wpada w ten rowek i za chwilę wypada, co sprawia, że jest to kolejna bariera przeciw Robin Hoodom oraz żeby lotki się o siebie obijały. Po prostu wtedy lotka prześlizguje się przez ten system i dzięki temu lotka ma szansę wbić się obok, zamiast odbić się i spaść na podłogę. Kolejnym elementem budowy jest część, która wchodzi do środka szaftu. Dzięki tej wstawce szaft jest dużo sztywniejszy. Jak widzicie, używam dość sporo siły, a szaft absolutnie nie chce się nagiąć. Także przechodzimy płynnie do kolejnego segmentu podstawowej oceny, mianowicie sztywności. Jak Wam przed chwilą pokazałem, szaft jest bardzo sztywny, ale jeśli chodzi o piórka, to są one dość delikatne. Są w stanie dotknąć się obiema stronami, ale potem oczywiście wracają do kąta 90 stopni. Jeśli chodzi o charakterystyczne cechy i takie pierwsze wrażenie, to chyba tyle. Za chwilę pokażę Wam fragment z użyciem rekwizytu, a potem przejdziemy do sekcji rzutowej. Mam dla Was jedną ważną ciekawostkę z użyciem rekwizytu. Mianowicie, jeżeli wkręcicie system na lotkę i przy kolejnym obrocie będziecie czuli, że system się obraca, to nie dziwcie się. Jest to celowy zabieg producenta. Przy ewentualnym zderzeniu się lotki z piórkoszaftem, dzięki temu delikatnemu przejściu, piórkoszaft będzie mógł się uchylić przed ewentualną nadlatującą lotką. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Jak widzicie na załączonym nagraniu, sprawdza się to, o czym mówiłem w poprzednim segmencie. Dzięki sztywnemu szaftowi tor lotu jest stabilny, a lotki wbijają się pod tym samym kątem. Miękkie piórko sprawia zaś, że ewentualna bliskość lotek nie jest problemem, gdyż piórko może się uchylić lub nieznacznie obrócić, dopuszczając kolejną lotkę do tarczy. Czy to działa? Najlepszą oceną są wartości lądujące w tarczy. Systemy Shot Flight Deck są dostępne w sklepie balticdarts.pl. Piórkoszafty Shot Flight Deck są dostępne w 3 długościach: Short, In Between oraz Medium. Recenzowana wersja In Between ma długość szaftu 25,2 mm, a długość całego systemu to 68,2 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak system Shot Flight Deck wypada w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, budowa. Odpowiednio giętkie piórko oraz sztywny szaft sprawiają, że system ten będzie bardzo dobrze wytrzymywał trudy turniejowego grania oraz treningu w domu. Sztywność szaftu sprawia, że tor lotu lotki będzie bardzo stabilny, a giętkie piórko sprawia, że przy ewentualnym kontakcie będzie ono uciekać przed innymi lotkami, a przy ewentualnym upadku lotki na ziemię nie złamie się i będziemy mogli jeszcze dłużej cieszyć się używaniem tych piórkoszaftów. Drugim plusem jest wzmocnienie najważniejszych części piórka. Jak widzieliśmy, wszystkie boki, góra oraz dół są wzmocnione, także Robin Hood w tych systemach jest praktycznie niemożliwy oraz każdy ewentualny upadek nie powinien kończyć się przymusem wymiany sprzętu na inny. Jeżeli chodzi o minusy, zauważam jeden i jest to cena. W porównaniu z innymi piórkoszaftami w tym segmencie, Shot Flight Deck jest praktycznie najdroższą opcją, ale patrząc na to, jak wcześniej wymienione plusy powinny wpływać na ich wytrzymałość, to sądzę, że jednorazowy zakup powinien zapewnić nam długie miesiące zabawy jednym kompletem. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów
I klasycznym YouTube'owym zwyczajem przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach i o wsparciu Paprocha na platformie Subpi. Dziękuję za uwagę. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.